Czy popularny glonojad naprawdę zjada glony? Czy to tylko taki mit utarty przez wielu akwarystów? Jakie zwierzęta wybrać do walki z glonami? Otoski, tak zwane kosiarki, garapandy, a może krewetkę Amano? Dzisiejszy film to kontynuacja filmu o glonach, w którym opowiadałem Wam, jak walczyć z glonami. Wspomniałem tam, że opowiem Wam kiedyś o ekipie sprzątającej, która według mnie jest naprawdę najlepsza do zwalczania glonów, ale nie tylko glonów, ogólnie do sprzątania akwarium. I właśnie w tym odcinku o tym porozmawiamy. Aquascaping TV, zapraszam na film. Partnerzy kanału. Firma Hobby. Wyłączny dystrybutor marki Sera i Fluval. Plantika. Największy sklep internetowy z akwarystyką i oczkiem wodnym. Ponad 10 000 produktów. Pozwólcie, że zaczniemy od takiego sprostowania, które zazwyczaj jest na końcu, ale że ja jestem inny, no to jest na początku. Porozmawiamy o micie samoczyszczącego się akwarium. Wielu akwarystów kupuje konkretne gatunki ryb i bezkręgowców z nadzieją, że na zawsze uwolni ich to od obowiązku czyszczenia szyb czy odmulania podłoża. Uczciwie teraz na początku filmu Wam mówię, że nie da się nie czyścić akwarium. Wizja zwierząt, które wyręczą nas w brudnej robocie, jest niezwykle kusząca. Jednak rzeczywistość biologiczna bywa brutalna dla tych, którzy wierzą w magiczne właściwości tzw. zjadaczy odchodów, albo zwierząt, które jedzą wszystkie glony. Wpuścimy takich delikwentów do akwarium i mamy z bani. No wszyscy musimy od razu powiedzieć sobie teraz jasno, że to kompletna bzdura. Akwarium trzeba czyścić, trzeba o nie dbać. W rzeczywistości każda ryba, każdy ślimak, nawet ten najbardziej pracowity, to dodatkowe obciążenie dla cyklu azotowego. A to, co potocznie nazywamy sprzątaniem, jest w ich wykonaniu jedynie specyficzną dietą, która ma swoje bardzo wąskie limity. Jeżeli dobierzesz ekipę sprzątającą na podstawie marketingowych mitów zamiast realnych potrzeb żywieniowych, zamiast czystego zbiornika, zafundujesz sobie jedynie kolejny poziom problemów z nadmiarem azotanów. Ale tak, oczywiście są zwierzęta, które warto wprowadzić do Twojego akwarium, jeżeli spełnia pewne warunki. I za chwilę o nich porozmawiamy. Krewetka Amano. Czy to prawdziwe odkurzacze na glony? Pozwólcie, że zaczniemy od absolutnej elity wśród pracowników podwodnego świata. Bez tych skorupiaków nie wyobrażam sobie mojego akwarium. Musimy przyjrzeć się krewetkom Amano. W przeciwieństwie do popularnych krewetek typu Neocaridina, które są głównie dekoracją, gatunek Caridina multidentata, czyli popularna krewetka Amano, to prawdziwa maszyna do zjadania niektórych gatunków glonów nitkowatych. Badania nad zachowaniem tych skorupiaków jasno wskazują, że pojedynczy osobnik potrafi w ciągu doby skonsumować ilość glonów odpowiadającą znacznej części jego własnej masy ciała. To naprawdę pracowita krewetka. Jednak kluczem do ich skuteczności jest ilość. Aby realnie zobaczyć efekty w akwarium o pojemności powiedzmy 100 litrów, potrzebujesz armii przynajmniej 10, a nawet 15 sztuk takich krewetek. Największym mitem dotyczącym Amano jest przekonanie, że wyczyszczą one akwarium z każdego rodzaju brudu. Oczywiście to kompletna bzdura. Prawda jest taka, że krewetki te ignorują krasnorosty i sinice. A jeśli dostaną od nas smaczny pokarm granulowany, natychmiast przestają interesować się nawet glonami, które zazwyczaj zjadają. To po prostu czysta biologia. Każde zwierzę na tej niebieskiej planecie ma określony system działania. Musi poszukać pożywienia, z którego wyprodukuje energię,
z najmniejszym możliwym nakładem energii na poszukiwanie tego pożywienia. To naprawdę wydaje się całkowicie logiczne. Kiedyś byliśmy we wrocławskim zoo z Damianem i tam obok piranii pływały neonki i tak się pytałem Damiana, czego one je nie jedzą. Damian krótko powiedział, że po prostu traktują to jako plankton i więcej energii musiałyby stracić na pogoń za tymi neonkami niż zyskać po ich zjedzeniu. Otoski. Kolejny przedstawiciel mojej ulubionej ekipy sprzątającej. Podobnie jak z krewetką Amano, nie wyobrażam sobie mojego akwarium bez otosków. No właśnie, najczęściej wybieranym kandydatem do walki z glonami jest w moim przypadku otosek przyłuściowy. Zajrzyjcie do playlisty Atlas ryb akwariowych, tam dokładnie o tej rybie opowiedziałem. To niewielka ryba z rodziny zbrojnikowatych, która ma opinię pogromcy glonów na szybach. Ale tutaj w tym przypadku musimy posegregować pobożne życzenia od faktów. Otoski żywią się głównie biofilmem, okrzemkami oraz miękkimi źrenicami punktowymi. Analiza ich układu pokarmowego pokazuje, że są to zwierzęta niezwykle wyspecjalizowane i wrażliwe na zmiany parametrów wody. Dużo ludzi sądzi, że otoski nie nadają się do świeżego akwarium, dlatego że są wrażliwe na parametry wody. Oczywiście to też prawda. Kupowanie ich do świeżo założonego akwarium to najczęstszy błąd, ponieważ w nowym zbiorniku nie ma jeszcze odpowiedniej warstwy biofilmu, co prowadzi do ich masowego padania z głodu w ciągu pierwszych tygodni. Kolejna bardzo ważna sprawa, powiedziałbym mega ważna sprawa. Otoski to ryby stadne, które w pojedynkę popadają w apatię i przestają żerować. Tutaj naprawdę duży apel do wszystkich. Kochani, nie kupujcie stadnych ryb w pojedynkę. Aby ta ekipa sprzątająca działała, musisz zapewnić im stabilne warunki w akwarium, nie wpuszczaj ich do nowego zbiornika i musi tych ryb być przynajmniej 6 osobników. Pamiętaj też, że otoski nie tkną twardych glonów pędzlowatych ani długich nitek. Te ryby bardziej polerują powierzchnię niż usuwają wielkie połacia glonów. Było o krewetkach, było o rybach, no to teraz przedstawiciel ślimaków. Military Helmet. Według mnie to jedni z nielicznych pogromców twardych glonów. Jeśli szukasz zwierząt do zadań specjalnych, które poradzą sobie tam, gdzie ryby i krewetki zawiodły, musisz zwrócić swój wzrok ku ślimakom z grupy Neritina, a konkretnie ku odmianie Military Helmet. To obecnie najpotężniejsza broń z arsenału biologicznego przeciwko twardym zielenicom kropkowym, które pokrywają szyby i dekoracje. Ich twarda tarka usytuowana w otworze gębowym potrafi zeskrobać glony, których nie ruszy nawet stalowa skrobaczka. Doświadczenia z hodowli roślin akwariowych potwierdzają, że wpuszczenie 2 osobników tego rodzaju ślimaka do 50 litrów wody pozwala niemalże całkowicie zapomnieć o czyszczeniu szyb. I tutaj pojawia się mit, o którym często milczą opisy sklepowe. Te ślimaki nie jedzą resztek pokarmu ryb ani detrytusu. Te cechy przypisał im pewnie jakiś sprytny sprzedawca, który chciał ich sprzedać po prostu więcej. Te ślimaki żywią się wyłącznie glonami i biofilmem. I uwaga, w zbyt czystym akwarium po prostu zdechną. Dodatkowym minusem, o którym warto wiedzieć, są ich białe, twarde jaja, które rozsiewają po całym akwarium na korzeniach i kamieniach. No niestety, według mnie bardzo kiepsko to wygląda. Są one bardzo trudne do usunięcia i tak naprawdę nie przydają się do niczego oprócz paskudzenia waszego akwarium, dlatego że młode nie wykluwają się w słodkiej wodzie. Są jeszcze na początku filmu wspomniane popularne glonojady i kosiarki, czyli grubowargi syjamskie.
Glonojady, takie jak zbrojnik niebieski, w rzeczywistości intensywnie zjadają glony głównie w młodocianym wieku, kiedy ich zapotrzebowanie na pokarmy roślinne jest znacznie większe. Wraz z dorastaniem ich dieta staje się bardziej urozmaicona i obejmuje pokarmy opadające na dno, warzywa czy specjalistyczne tabletki, a same glony schodzą na dalszy plan. Zbrojniki niebieskie to naprawdę duże ryby i jak są już ogromne, no to po prostu glony to dla nich za mało. Ale jak są młode, najchętniej zajadają się miękkimi glonami, okrzemkami, delikatnym nalotem zielonym, zamiast twardych glonów punktowych, które przez nie są niechętnie zjadane. Kosiarki, czyli grubowark syjamski, są znacznie skuteczniejsze od glonojadów w walce z glonami, także w dorosłym wieku. Szczególnie cenione są za zjadanie glonów nitkowatych oraz, uwaga, krasnorostów, z którymi wiele innych ryb sobie nie radzi. Mimo to, podobnie jak glonojady, przy obfitym karmieniu mogą ograniczyć zainteresowanie glonami na rzecz pokarmu, który im po prostu spadnie na podłoże. Kochani, wniosek z dzisiejszego odcinka jest jasny. Ekipa sprzątająca to jedynie wsparcie techniczne, nazwijmy to w ten sposób, a nie rozwiązanie problemów z brudnym akwarium. Najskuteczniejszym narzędziem do czyszczenia zbiornika zawsze pozostanie Twoja ręka i regularna podmiana wody, a zwierzęta takie jak krewetki Amano czy ślimaki Helmet powinny być traktowane jako dopełnienie ekosystemu, które pomaga utrzymać już wypracowaną równowagę. Po prostu też ciekawiej jest i naturalniej w akwarium, jeżeli będą tam zwierzęta, które wypełniają różne strefy, a także krewetki i na przykład otoski. Nie oczekuj od ryb, że wykonają pracę za filtr czy odmulacz. One po prostu żyją, a my mamy szczęście, że ich dieta pokrywa się z naszymi wymaganiami estetycznymi. Choć na przykład jak tak sobie teraz pomyślę, to chyba wolę źrenicę od jaj helmetów na kamieniach i korzeniach. Bardzo tego nie lubiałem, naprawdę to wyglądało koszmarnie. Ciekaw jestem, jakie gatunki u Was się sprawdziły najlepiej w roli pogromców glonów, a które okazały się kompletnym rozczarowaniem. Dajcie znać o tym koniecznie w komentarzu. No i chyba nie muszę mówić, ale jednak powiem, że jeżeli film Ci się podobał, zasygnalizuj to w postaci łapki do góry pod tym filmem. Subskrypcja kanału też mile widziana, a ja dziękuję Wam za dzisiaj i zapraszam do śledzenia kolejnych materiałów na tym kanale. No i oczywiście powodzenia w walce z glonami i widzimy się za tydzień. Cześć!